Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś będzie o mojej osobistej sprawie, związanej z procesem, który wytoczył mi, aktem oskarżenia prywatnym, który wytoczył mi Cezary Gmys za to, że w 2019 roku powiedziałem mu, żeby skasował plakat Żydzi wszy, który wrzucił z dedykacją dla Stanisława Gawłowskiego, senatora niezależnego, i żeby przeprosił tych, którzy poczuli się urażeni tym i żeby nie kolportował antysemickich grafik. Za te wypowiedzi zostałem uznanym winnym pomówienia Cezarego Gmyza i skazany na kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztów, nawiązek i uwaga, jeszcze na 2 miesiące prac społecznych po 20 godzin. Więc taki wyrok ma doprowadzić do tego, że Cezary Gmys już będzie mógł sobie wrzucać plakaty antysemickie bez żadnych ograniczeń. Cezary Gmys jest korespondentem telewizji publicznej pisowskiej w Berlinie. Ten wyrok kuriozalny oburzył organizację Helping Hand Global Forum, która wystosowała list do sądu w mojej obronie. Jego treść pozwolę sobie Państwu przeczytać. List podpisał Andrzej Gąsiorowski, prezes Dziecko Ocalonych z Holokaustu, ale podpisało go szereg osób ocalonych z Holokaustu, między innymi Gita Kaufmann, urodzona w 1936 roku, ocalona z Holokaustu, przewodnicząca Związku Obozów Koncentracyjnych i GET, członek zarządu Instytutu Yad Vashem, Alex Berman, prezes Hazil HaKavod, czyli Frontu Szacunku, Związku 51 organizacji w Izraelu związanych ze społeczeństwem ocalałych z Holokaustu. Również on, ocalony jest z Holokaustu, pochodzi z Polski. Avram Greenwald, ocalony z Holokaustu, urodzony w 1925 roku, przewodniczący izraelskich weteranów II wojny światowej. Avram Szarnopolski, urodzony w 1931 roku, Hazit HaKavod, też organizacja Frontu Szacunku, ocalony z Holokaustu. Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa w imieniu własnym oraz wszystkich członków naszej organizacji Helping Hand Global Forum. Z prawdziwym zdziwieniem i szokiem przyjęliśmy do wiadomości informację o wyroku nieprawomocnym skazującym redaktora Jana Pińskiego na ograniczenie wolności, grzywny, nawiązki za skrytykowanie przez niego kolportowania antysemickiej grafiki Żydzi wszy. Kopia grafiki w załączeniu, czego dopuścił się na Twitterze pracownik TVP Cezary Gmys. Użycie przez Cezarego Gmyza grafiki Żydzi wszy w politycznej dyskusji z senatorem Stanisławem Gawłowskim jest pozbawione jakichkolwiek racji. W tym kontekście karanie grzywnami i ograniczeniem wolności za krytykę, która powinna być obowiązkiem nie tylko dziennikarza, ale również każdego zwykłego człowieka, nie powinno być akceptowane. W chwili obecnej w Izraelu żyje 158 tysięcy ocalonych z Holokaustu, na świecie poza Izraelem ponad 150. Pozwolę sobie zacytować słowa Ireny Likierman, ocalałej z Holokaustu. Jakie obraz, który tak bezmyślnie kolportował Cezary Gmys, wywołuje u tych, którzy oglądali plakat Żydzi wszy jako dzieci. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłam w getcie, był plakat. Wisiał na murze i ostrzegał. Na czarnym tle narysowana była karykatura Żyda. Duża, zapadnięta, ziemnista. Twarz, wielki haczykowaty nos. Jedno oko straszyło czarnym trupim oczodołem. Zęby wybite albo wypadły, a na pierwszym planie wielka, tłusta, obrzydliwa węż, która swoimi odnóżami obejmowała twarz Żyda. Żydzi wszy, tyfus plamisty. Głosił napis. Ten plakat prześladował mnie przez całe życie i prześladuje mnie do dziś. Przez ten rysunek czułam się gorsza, okropna, zła. Tak bardzo nie chciałam być Żydówką. Nie chciałam mieć wesz ani tyfusu. Bycie Żydem w trakcie wojny postrzegałam przez pryzmat tego plakatu, jako piętno, nieszczęście. Wiele lat później, już w dorosłym życiu, doszłam do wniosku, że w pewnym sensie miałam wtedy sporo racji. Bycie Żydem w trakcie wojny rzeczywiście było niczym przekleństwo. Trudno nam zrozumieć, czym mógł się kierować sąd pierwszej instancji, wydając wyrok, który w środowiskach międzynarodowych będzie potraktowany ze wszech miar antysemicki. Zostanie on zinterpretowany
iż daje on z jednej strony licencję na kolportowanie antysemickich plakatów, z drugiej zaś strony delegalizuje odruchy protestu polskich dziennikarzy na tego typu działalność. Gdyż po takim precedensie, jakim byłby wyrok na Jana Pińskiego, polscy dziennikarze lub inne osoby prywatne nie będą w stanie zabierać głosu w podobnych sprawach. Chcę zwrócić uwagę, iż gdyby ów wyrok utrzymał się w mocy, to skutkiem tej decyzji będzie jednoznaczne przedstawienie jej w światowych mediach jako współczesny przykład antysemityzmu państwowego w Polsce. Ironią losu Cezary Gmys, zamiast ponieść koszty i być napiętnowanym jak ten, który publikuje ekstremalnie antysemickie plakaty, które wywołują nie tylko u wszystkich ludzi na świecie żydowskiego pochodzenia ból i smutek, ma otrzymać odszkodowanie od tego, który publicznie sprzeciwił się temu aktowi. Helping Hand Global Forum to jest międzynarodowa organizacja z siedzibą w Izraelu, federacja ponad 250 innych organizacji działających w ponad 180 krajach świata. Główny jej cel, między innymi, międzynarodowa dyplomacja, przeciwdziałanie wszelkim formom antagonizmów rasowych i religijnych. Jej założyciele to organizacje zrzeszające ocalonych z Holokaustu, weteranów II wojny światowej, środowiska imigrantów z kilkudziesięciu krajów, międzynarodowe grupy medialne, środowiska naukowców, intelektualistów, wojskowych, młodzieży. Obecnie pod patronatem państwa Watykan organizacja Helping Hand Global Forum realizuje projekt Księga Życia. Polega on na zebraniu historii życia setek tysięcy chrześcijan ratujących Żydów podczas Holokaustu. Uwiecznienie ich w Muzeum Watykańskim. W Polsce poza murami get ocalono ponad 100 tysięcy Żydów, uratowanych przez setki tysięcy Polaków, którzy z narażeniem własnego oraz swoich rodzin życia ratowali obcych sobie ludzi, przedstawicieli innej rasy i innego wyznania. Ogromna większość z nich to bezimienni bohaterowie, których historię chcemy dziś odtworzyć, zachować i uczcić. Z wielkim smutkiem i głębokim żalem w imieniu nas wszystkich muszę stwierdzić, iż konsekwencje jawnej i publicznej działalności Cezarego Gmyza, pracownika w TVP, w żaden sposób nie ułatwiają nikomu z nas w kraju, jak również i na świecie w jakiejkolwiek próbie realizacji programu pojednania między naszymi narodami. Telehelping Hand Global Forum. Szokujące jest też to, że w trakcie trwania tego procesu, który był niejawny, zeznawał dziecko ocalonych z Holokaustu, Tomasz Szwajgiert, mój przyjaciel, który dzwonił do mnie wtedy w 2019 roku i prosił mnie o publiczne zabranie głosu, ponieważ ja nie śledzę Twittera Cezarego Gmyza, bo nie mogę, ponieważ jestem zbanowany przez niego, informując mnie, czego on się dopuścił i że on jako właśnie po prostu nie był w stanie wytrzymać, żeby nie było tutaj żadnej reakcji. Ja na jego prośbę zaprotestowałem. Kiedy zeznawał Tomek Szwajgiert w sądzie, sprawa jest niejawna i nie można nawiązywać do zeznań, które tam były, nie można ich opisywać. A co się stało? Dzień później na Twitterze Cezary Gmys zwyzywał Tomka Szwajgierta od gnit, od synów gnit, nawiązując do jego zeznań, w którym wspominał swojego ojca. W kontekście plakatu Żydzi wszy wygląda to po prostu kuriozalnie, jeszcze w zestawieniu z wyrokiem. Oczywiście w państwie PiS żadna prokuratura nie chciała się zająć Cezarym Gmyzem. Sprawę przesyłano z jednej prokuratury do drugiej, nie chcąc wszcząć śledztwa z naruszenia niejawności rozprawy. W końcu sprawa została umorzona, trafiła do sądu. Sąd Warszawa-Wola nakazał wszczęcie dochodzenia. Teraz oczekujemy na powtórne odrzucenie zażalenia i będzie miał subsydiarny akt oskarżenia za naruszenie. Ale nie dość, że wklejał plakaty Żydzi wszy, to jeszcze wyzywał od gnit człowieka, który śmiał się poczuć urażony jego wpisem. Szanowni Państwo, jeżeli tego typu wyroki będą się w państwie PiS ostawać, to będzie oznaczało, że mamy już do czynienia po prostu no, sami sobie Państwo odpowiedzcie z czym. Dziękuję, drodzy Państwo, za słowa wsparcia i za wszystko, czego doświadczam z Waszej strony w ostatnich tygodniach. To bardzo pomocne i bardzo mnie utwierdza, że to, co robimy z Tomkiem Szwajgiertem, ma głęboki sens. Do zobaczenia.